Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku muzycznego alfabetu. Dzisiaj kolejne włoskie określenie wykonawcze con anima. Jest to, proszę Państwa, określenie, które mi osobiście w życiu przysporzyło bardzo wiele kłopotów. Dlatego, że w szkołach muzycznych, gdy jeszcze jesteśmy dziećmi i chodzimy do szkoły muzycznej i uczymy się tych określeń, mówi się nam, że con anima oznacza z ożywieniem, czyli po prostu jakby szybciej, żywo, z ożywieniem, prawda? I oczywiście jako dziecko nie kwestionujemy tego, co mówią nam nauczyciele, ale muszę Państwu powiedzieć, że im dłużej grałem Chopina, już jako student pierwszych lat i później po studiach, coraz mniej wierzyłem w taką właśnie interpretację tego określenia. Dlatego, że Chopin, proszę Państwa, używa określenia con anima bardzo często i używa go najczęściej w takich fragmentach, które docierają gdzieś do nas głębiej. Podam Państwu kilka przykładów, a później jeszcze porozmawiamy o tym, co moim zdaniem to znaczy. Skoro to jest alfabet Grzegorza Niemczuka, no to jest to alfabet dość subiektywny i taki też zresztą będzie w kolejnych również odcinkach. Ale dziś właśnie pierwsza kontrowersja, można powiedzieć, bo odcinek jest dość kontrowersyjny. Proszę Państwa, pierwszy przykład con anima w muzyce Chopina. Scherzo bemol, drugi temat. To określenie con anima, czyli z ożywieniem według szkół muzycznych i słowniczków również muzycznych i słowników muzycznych, pojawia się tuż po tej części znanej, prawda? I dalej mamy. I teraz tutaj mamy z ożywieniem, czyli właściwie musielibyśmy grać szybciej. Przecież tego się słuchać nie da. I ja miałem ten pierwszy problem, kiedy właśnie zobaczyłem to con anima w tych nutach. Myślę sobie, no Chopin zwariował, nie wie co to znaczy, ale byłem młody, no nie wiedziałem o co chodzi. No, bardzo było mi trudno znaleźć tutaj, że tak powiem, rozwiązanie tego problemu. Zacząłem też szukać innych utworów, wtedy jeszcze nie grałem wszystkich. Teraz już gram wszystkie, więc wiem, gdzie one są. I proszę Państwa, co odkryłem? Ano na przykład pierwszy wydany polonez Fryderyka Chopina, op. 26, numer 1, część środkowa, con anima. Posłuchajmy. Każdy zna. Znamy, prawda? I tak dalej. I znów, granie tego con anima, zwłaszcza w porównaniu z tym poprzednim fragmentem, nie ma sensu. Prawda? Tym bardziej, i teraz proszę Państwa, jest bardzo ciekawa rzecz, że w tym miejscu Chopin pisze jednocześnie określenie, o którym kiedyś pewnie też będę mówił, meno mosso, które oznacza wolniej.
I teraz con anima w tym samym dokładnie momencie pojawia się co meno mosso. I tutaj gdy to zobaczyłem, zrozumiałem, że to po prostu nie może oznaczać z ożywieniem. Więc co zrobiłem? Wziąłem słownik włoski. I odkryłem, że anima po włosku to jest po prostu dusza. Oczywiście ma to jakiś związek z życiem, tym bardziej, że mamy inne określenie włoskie animato, które faktycznie bardziej odnosi się do takiego ożywionego tempa. Tym niemniej, gdy Chopin choć trochę interesował się językami, no to przecież chyba wiedział, że con anima oznacza z duszą tak naprawdę. Czy to jest prawda? Nigdy się tego nie dowiemy, ale z moich obserwacji, proszę Państwa, wynika, że chodzi tutaj o granie jakieś z głębi, z wewnątrz. Kolejny przykład. Mazurek, proszę Państwa, Mazurek C-moll z opusu 30. Ten. Prawda? Część środkowa, nagle pojawia się con anima. Przepraszam. A więc krótko mówiąc, Chopin używa określenia con anima niekoniecznie wtedy, kiedy chce, żebyśmy grali coś szybciej. I myślę, że warto sobie to uświadomić, zwłaszcza jeżeli mówię to tutaj do wykonawców. Proszę przejść przez inne nuty Fryderyka Chopina, odszukać różne fragmenty con anima. Jest ich dużo więcej. I jak niektóre z nich być może mogą świadczyć o jakimś ożywieniu tempa, to większość jednak nie. I mimo wszystko Chopin tego określenia animato, które również oznacza, które oznacza z ożywieniem zdecydowanie, to nie używa tych określeń zamiennie, tak jak używają tych określeń zamiennie słowniczki muzyczne. A więc, proszę Państwa, to chyba tyle. Piękne animato na zakończenie, przepraszam, piękne con anima na zakończenie tego odcinka.